Dziś zabieramy Was w miejsce, które zaskoczyło nas dwa razy. Najpierw renesansowy kasztel w Szymbarku. Wygląda jak z filmowego planu, ale stoi tu od XVI wieku i skrywa niejedną legendę. W tym jedną o córkach zamkniętych w wieżach. Kilka kroków dalej zupełnie inny świat. Drewniane chałupy, kuźnia, spichlerz z XVIII wieku. Skansen pogórzański to żywa opowieść o codziennym życiu ludzi sprzed 100 lat. Można zajrzeć do izby, zajrzeć do pieca i zapomnieć o współczesności. A gdzie spaliśmy? Jak zawsze znów udało się za 0 złotych. Bezpiecznie, cicho i z widokiem na przepiękne beskidzkie wzgórza. Szczegóły jak zwykle w odcinku. Zostańcie z nami. Zaczynamy! Kochani, Łysowa-Zdrój, fajne, zdrojowe miasteczko, można się przejść, można tutaj zjeść, można odpocząć. Bardzo ciche, jak już wspominaliśmy w jednym z ostatnich odcinków. Spaliśmy tu na parkingu przed motelem przy głównej drodze, zaraz w kierunku Ujścia Gorlickiego. Jedziemy dalej, dzisiaj do skansenu, bo za 2-3 godziny ma się fest rozpadać, a jak w górach pada mocno, no to też niespecjalnie jest co robić. Wyjeżdżamy z Łysowej-Zdrój, już na ten rok ich żegnamy. Kochani, dzisiaj zwiedzamy Szymbark, kasztel w Szymbarku. Każdy widział zdjęcie tego obiektu, ale nie każdy wie, gdzie on jest. To jest właśnie to. Zaraz naprzeciwko drugiej strony mamy skansen, do którego też wejdziemy. Byliśmy w części tutaj tych cerkwi, kościołów, no nie da się wszystkiego odwiedzić od razu. Na pierwszy rzut oka kasztel w Szymbarku wygląda jak mały zamek wyrwany z kart starej opowieści. Jednak za tymi bielonymi murami kryje się dużo więcej niż tylko ozdobna architektura. To renesansowy dwór obronny, który powstał w XVI wieku na ziemiach należących do rodu Gładyszów. Historia tego miejsca zaczęła się jeszcze wcześniej, gdy w XIV wieku król Kazimierz Wielki przekazał te tereny rycerzowi Janowi Gładyszowi. Budowla, wznoszona etapami przez kilkadziesiąt lat, miała symbolizować prestiż i pozycję rodziny, choć jej funkcja obronna była raczej symboliczna. Strzelnice i narożne baszty miały odstraszać bardziej niż bronić przed realnym zagrożeniem. Przez wieki kasztel zmieniał właścicieli, a jego świetność powoli gasła. Po upadku rodu Gładyszów pełnił funkcje gospodarcze, działała tu gorzelnia, magazyn, a nawet kurnik. Dopiero w drugiej połowie XX wieku rozpoczęto prace restauracyjne, które uratowały budynek przed całkowitą ruiną. W 1359 roku Kazimierz Wielki nadał rycerzowi Janowi Gładyszowi herbogryf dobra ziemskie wzdłuż rzeki Ropy oraz prawo zakładania nowych osad. Tu jest krzesło kasztelana wystawione, drugi kibelek. Choć kasztel w Szymbarku powstała jako symbol władzy i prestiżu, jej mury skrywają historie, które nie znalazły miejsca w oficjalnych kronikach. Jedna z najbardziej znanych legend mówi o 4 wieżach i 4 córkach właściciela. Każda z nich miała inny charakter, każda była równie uparta. Kiedy codzienne sprzeczki nie dawały spokoju mieszkańcom dworu, ojciec podjął drastyczną decyzję. Zamknął każdą córkę w osobnej wieży. Dziś w bryle kaszteli trudno dostrzec te 4 potężne wieże. Może dlatego, że czas zmienił architekturę. A może dlatego, że były tylko częścią opowieści, które przekazywano z pokolenia na pokolenie. Inna legenda, bardziej mroczna, mówi o skarbie ukrytym głęboko pod kasztelem.
Skarbie, którego strzegą nie strażnicy z bronią, lecz diabły. Niewielu miało odwagę szukać podziemnych przejść, a ci, którzy próbowali, podobno nigdy nie wrócili. Mnóstwo tych cerkwi tutaj. Wszędzie prawie podkarpackie. A tymczasem jesteśmy w Małopolsce, kochani. No i dotarliśmy do skansenu po drugiej stronie ulicy. Dostajemy w kasie ulotkę, według której możemy chodzić i zwiedzać wszystko, ale można również ściągnąć sobie aplikację i apka będzie nam opowiadać i prowadzić nas od budynku do budynku. Tutaj jest instrukcja, akurat w Szymbarku jest internet, tak więc nie ma problemu najmniejszego. Kochani, przed nami spichlerz z Rożnowic, XVIII wiek. Jest to jeden z najstarszych budynków gospodarczych zachowanych na terenie Pogórza. Tuż obok renesansowego kasztelu znajduje się miejsce, gdzie przeszłość nie została zamknięta w gablotach, ale wciąż żyje. Skansen wsi pogórzańskiej imienia profesora Romana Reinfussa powstał z potrzeby ocalenia tradycyjnej kultury ludowej Pogórzan, mieszkańców podgórskich terenów Beskidu Niskiego. Pomysł stworzenia skansenu pojawił się już w latach 60., ale dopiero w 1987 roku udało się go otworzyć dla zwiedzających. Dzisiaj to prawdziwa kolekcja drewnianej architektury, chałupy, stodoły, kuźnia, spichlerz i dawne wiejskie sprzęty zebrane z całego regionu. Skansen zajmuje około 2 hektarów i nie odtwarza jednej konkretnej wsi. Raczej układa się w parkową opowieść o codziennym życiu, pracy i świętowaniu dawnych Pogórzan. Zobaczcie. W kolejnej stodole mamy ekspozycję. Z jednej strony mamy żołnierza niemieckiego, żołnierzy niemieckich. Tutaj mamy żołnierzy austro-węgierskich. Dalej szpital polowy. Bardzo fajnie zrobiony. Tu z tej strony. Z tej strony również żołnierze pilnujący amunicji. Świetnie zrobione, naprawdę super. Bardzo polecamy, żebyście tutaj zajrzeli przy okazji. Spacerując między drewnianymi chatami, łatwo poczuć, jak wyglądało życie w czasach, gdy codzienność toczyła się wokół pieca, studni i warsztatu tkackiego. W skansenie można zobaczyć nie tylko wnętrza chałup z przełomu XIX i XX wieku, ale także oryginalne narzędzia rolnicze, żarna, maselnice, a nawet kuźnie z zachowanym paleniskiem. Jednym z najcenniejszych zabytków jest spichlerz dworski z końca XVIII wieku, przeniesiony tu ze wsi Rożnowice. To jeden z niewielu takich obiektów, które przetrwały do naszych czasów. Skansen żyje przez cały rok. Organizowane są warsztaty rękodzieła, pokazy dawnych rzemiosł, a podczas plenerowych wydarzeń można spróbować regionalnych potraw i posłuchać muzyki ludowej. To miejsce, gdzie historia nie stoi w miejscu, ale pozwala się dotknąć, usłyszeć i poczuć. Kończymy naszą wizytę w Szymbarku. Odwiedziliśmy kasztel, odwiedziliśmy skansen. Obydwa te miejsca są fenomenalne, polecamy Wam, żeby tutaj zajechać. 2 duże parkingi obok. W Szymbarku macie jeszcze kościół drewniany, my już tam nie będziemy dalej jechać, bo jedziemy w drugim kierunku. Skansen nie jest duży, ale z dziećmi, żeby tutaj przyjechać na cały dzień nawet, jest super sprawa. Bardzo fajne miejsce. Pięknie to zrobione, pięknie urządzone, zaraz przy głównej drodze.